Cześć Leszku. Cześć Mareczku, cześć. Witam, witam. Widzisz tą ścianę? To jest dla nas do roboty na dzisiaj. Ja, a mamy już jej nie widzieć. Dobra, będę całą robotę zabierzesz. Takich dwóch. Tak jest, takich dwóch. Co tematem? Co tematem? Dobra, wracamy. To zdrówko. Za dzień mężczyzny. Za dzień mężczyzny, tak jest. Niech się dzieje. No to zaczynamy nową przygodę, czyli program 3-dniowy zawrót głowy. Tym razem na pewno czeka nas sporo prac budowlanych, ponieważ z dwóch pomieszczeń musimy zrobić jedno. A że dom jest już starszy, to obawiam się, że czekają nas pewne niespodzianki. Ok, chodźmy na spotkanie z inwestorką. Cześć Agata. Cześć. Godej, co tu chcesz zmienić? No wiesz co, trzeba tu coś nowego zrobić, bo już ten dom dawno nie był remontowany. Kiedyś tu były pomieszczenia, miały być w ogóle pomieszczenia do pracowników, potem to przerobili na... Teraz kuchnię macie. Teraz kuchnia mamy. No i chciałam zrobić taką kuchnię z jadalnią. Aha, ale kuchnia z jadalnią, czyli co? Czyli z tym drugim pomieszczeniem, ja? Ja, żeby to połączyć, no. No a jak to my tutniemy tą ścianę, to na gipseka nam nie ciunie? Nie, nic się nie bój, nic ci nie pewno? ciunie. Nie, na spokojnie. Tej ściany kiedyś tu w ogóle nie było, to jest to działówka, to idzie bez problemu usunąć. No dobra, ale jak to widzisz? Jakieś kolory, styl, co byś chciała? No, tak coś nowoczesnego, jakieś takie białe meble, bo lubię tak, żeby było jasno, no bo tu jest strasznie ciemno też, dobra, jak widać, żeby jasno. to troszkę powiększyć optycznie. Wymagania jakieś specjalne? Coś? No, wyspa by się przydała tu jakoś taką, żeby zrobić. Wyspa, jakiś duży stół. Agata jest kucharką, także wiecie, no to musi ta kuchnia Nie, no musi być taka. Tip-top! Ja tu gości będę przyjmować, no to... Dobra, wyspa. Jakiś większy stół, żeby był, no jakieś takie regały albo jakieś No ja, bo takie to meble. była jadalnia, nie? Jadalnia, co ty, co jego domu? Nie, tam była spiżarka. Spiżarka, no właśnie, to ty potrzebujesz coś do przechowywania. No, żeby jakaś to wszystko pochować potem. Dobra, to robimy w ten sposób. Ty z tego co wiem, to uciekasz do pracy już. No. Ja ci wyślę na maila, co myślę. Wyślę, co myślę. Jak brzmi. Jakie mam propozycje. I tyle. I zabieramy się do remontu. Fajnie. Fajnie, Super. na razie. Hej. Dzięki, na razie. Przy tak niskim pomieszczeniu i małych oknach trzeba pobawić się kolorami, barwami i materiałami, żeby to wszystko optycznie powiększyć. Ale mam pomysł. Powiem Wam, roboty będzie bardzo dużo. Obawiam się, że w 3 dni nie zdążymy. No ale cóż, trzeba swoje robić. I tak musimy rozpocząć od skucia tej ściany i zobaczymy co dalej. Jak widzicie, rozpierducha już była, dlatego w końcu rozpoczynamy konkretny remont. Tu niestety jest nisko, są okna, nawet sporo, 5 okien, ale malutkich. Jest nisko, niecałe 250 cm wysokości. Dlatego kolorami, materiałami muszę tak zagrać, aby to optycznie powiększyć. Po tamtej stronie planuję kuchnię, dużą kuchnię w kształcie litery L. A w związku z tym, że Agata jest zawodową kucharką, potrzebuje sporo miejsca do gotowania, do przygotowywania posiłków, dlatego planuję tam postawić jeszcze wyspę. W tym miejscu, gdzie stoję, będzie stół. Ściany myślę zrobić w kolorze popielatym. Ktoś powie, kurde, no drewnopodobne panele, popielate kolor, to się gryzie. No nie, najważniejsze dobrać odpowiednią barwę. A coś czuję, że uda mi się to zrobić. Jedna z większych powierzchni, jaka jest w tym pomieszczeniu, to oczywiście podłoga. A tam nie może być byle jaka podłoga, bo to jest jednak kuchnia, tam będzie się po prostu sporo działo. Dlatego wybrałem się do Tychów, do salonu firmy Belpol, aby wybrać coś fajnego, nie tylko ładnego, ale odpornego na rzucanie garnkami. Tylko Adam, tak jak mówię, to jest zawodowa kucharka, nie? I tam podejrzewam, że nie jedna impreza będzie. Ten panel jest ok, kolorystycznie bardzo mi się podoba. No, też ładny. Natomiast gdybym miał wybrać, wybierałbym z tych 3 pozostałych, z tego tytułu, że ten jest w klasie AC4, pozostałe są w klasie AC. Słuchajcie, każdy wybierając panel zwraca uwagę na tą klasę sieralności, czyli te AC3, AC4, AC5. I okej, w porządku, ale musicie zobaczyć, ile jest płyty w płycie, czyli jaka jest gęstość. Bo to jest ważne. Zauważyliście, że panel AC4 może kosztować 40 zł, a może kosztować 140 zł? No słuchajcie, skądś ta różnica jest. Firma to jedno, ale
ile jest drewna w drewnie, to drugie. Ja sobie wezmę te 3 panele, tak jak zwykle, pokażę to klientce u niej w domu. Zawsze, będę to powtarzał, zawsze bierzemy dany panel do siebie, do domu, kładziemy go na podłodze tam, gdzie ma być ułożony, żeby zobaczyć, jak on będzie wyglądał w danym świetle. Cześć Mareczku. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedz mi, no widzę, prąd robót macie już. Jak w 3 dni wyrobisz się? Kurczę, no nie mówiłeś, że te ściany są tak krzywe tutaj w tym pomieszczeniu, więc może być ciężko z tymi 3 dniami, ale Gładź mieliście, ale to co? nie ma szansy nagładzić, nie. Musimy kleić płyty, także wszystkie ściany musimy robić. Kleić? Ty wiesz, że dzisiaj panele po południu już mają być? Nie, to niemożliwe, niemożliwe. Dzisiaj panele jutro kuchnię już kładzie. Ty, no bo jak nie, to ja znowu będę wąsa napuszczał albo śpiewał, w zależności co tam wymyślicie. No to chyba już zapuszczaj. Nie, myślę, że spokojnie. Dzisiaj zaczynamy kleić płyty. No mamy tu jeszcze problem z hydrauliką, też to musimy rozwiązać. Dużo przeróbek jest, także troszeczkę nam zajdzie. To jak nie? No oczywiście, że tak, oczywiście. Dobra, to ty działaj, a ja lecę do sklepu po farby, osprzęt elektryczny, lampę, etc. Każdy do swojej roli i zadań. Słuchajcie, taka banalna sprawa, tak? Gniazdka, włączniki. Ludzie niestety na to nie zwracają w ogóle uwagi, a to nadaje kształtu tak naprawdę pomieszczeniu. Dopiero tym możemy stworzyć całość. Wcześniej trzeba o tym myśleć, a nie na samym końcu, jak już macie mieszkanie zrobione. No ładne, fajne rameczki. No ładnie, tu właśnie polecam Ci serię Aria, która ma ramki szklane, na których Ci chyba bardzo Tak, zależało. to fajnie do eleganckich takich pomieszczeń nowoczesnych. Też polecam Ci serię Sonata, która też ma te rameczki szklane, ale tutaj jest taka ciekawostka, że możesz sobie te pierścienie wymienić na pierścienie świecące. A, że to będzie świeciło, tak? Tak, jest 5 kolorów, które możesz sobie tutaj zaaranżować. A nie, to dyskotekę można zrobić. Można zrobić. Super. Młoda osoba, to Arię wybieram. W takim Dobrze, razie. super. Niech jej świeci. Bardzo dobry wybór, super. Mareczku, powiedz mi teraz, jak tu ten sufit mam Ci zrobić, tą ramkę? Jakie wymiary, jak Ty to widzisz, bo... Wiesz co, musimy tak, przede wszystkim, żeby okno się otworzyło, z Okej. jednej strony nas hamuje, a z drugiej strony nie może być zbyt niski, bo sufit napinany, oni muszą się tam wkrętarką wjechać, nie? Dobra. Czyli wiesz co, jak tu według miarki jest 8 cm na 7 cm, jak to będzie ok, a ręką mam 40 cm, czyli my musimy lecieć 40 Tą stronę 40. Ja. I tak Czyli tu od okna robimy też zabudowę na 40, wchodzimy czy to w to, nie? wchodzimy w to? Wchodzimy w to. I mamy drugi dzień remontu. Fachowiec podłogę kładzie. Jedni pracują, drudzy kawkują. No jak widać, robota wre. Ok, podłoga już niedługo będzie. Ale co? Z malowaniem, z sufitem napinanym. No i taki drobiazg. Jeszcze meble i oświetlenie by się przydały. No i finał, mamy to, 3. dzień. Prawda, że ładnie? Popatrzcie, tu stoi piękny regał, super sufit mamy napinany, a z tyłu jest świetna, duża kuchnia. Piękny stół, mogę sobie usiąść na krzesełku, no bo dobra, to nie jest krzesełko. Wyobraźcie sobie, że tam już jest ta kuchnia, przynajmniej powinna być. No ja nie wiem, jak to wszyscy inni potrafią zrobić, że w tydzień czasu dom zbudują. No cholera, 3 dni, jednej izdebki nie potrafimy zrobić. Więc przecież też nie chodzi o to, żeby zrobić tylko dla sztuki, żeby zrobić, tylko to ma być solidne na lata. Tak więc nie 3 dni, a pewnie 6 dni będzie, a Wy już możecie głosować i wybierać wyzwanie dla mnie. Wąsa zgoniłem, to nie każcie mi na nowo go zapuszczać. Co się dzieje? Może niewiele, ale jednak coś się dzieje, bo panowie z sufitów napinanych są. Firma Idealne Wnętrze polecam, bo naprawdę, kurczę, słuchajcie, firma z Łodzi, a jeździ za mną wszędzie, gdzie mam klientów. Chociaż już za niedługo nie będą jeździć, bo będą mieli inne biura, i Warszawa, i inne miasta, tak więc super, polecam, warto. Tapety też mają, jakbyście chcieli. Tak więc dzisiaj będzie sufit napinany, będą pomalowane ściany, zresztą muszą być, bo po prostu coś zrobię, ponieważ jutro Rafał w końcu musi zacząć montować kuchnię. No, a bez pomalowanych ścian będzie ciężko, nie? Cześć Rafał. O, cześć. Jak? Kończysz, widzę? Tak, już kończę, drobna regulacja i gotowe. Powiem Wam, takiego stolarza ze świecą szukać. Czy kuchnia, czy szafy, polecam. No po prostu majstersztyki nie tylko na Śląsku robi. Fajnie wyszło, nie? Fajnie, fajnie. No to Bardzo. między innymi dzięki niemu. Naprawdę
super gość. Rafał Ruda Śląska. Jak coś, to do mnie kontakt. O, polecę. Zresztą link znajdziecie. No i teraz też będą mogli sobie ładować tutaj telefony. Kurde, za chwileczkę zobaczycie końcowy efekt. Jest na co czekać. I mamy koniec metamorfozy. No powiem Wam, niesamowite wnętrze. Zamiast dwóch małych pomieszczeń mamy naprawdę dużą kuchnię, dużą jadalnię. Teraz Agata będzie mogła zapraszać gości i gotować do woli. Super wyszło, prawda? No efekt jest niesamowity. Wszystko wyszło. No dobra, no nie czepiajcie się, no tak, no zamiast 3 dni było 6 dni roboczych, a tam drobne 100% poślizgu. Warto było zrobić ten poślizg, bo jest całkowicie inne wnętrze. No oczywiście będziecie mogli wymyśleć dla mnie karę. W karcie społeczność będzie ankieta, możecie głosować, jakiemu wyzwaniu mam się podać. A za chwilę Wam powiem, ile to wszystko kosztowało i co poszło nie tak. A za chwilę, bo właśnie widzę, że Agata idzie. Cześć! Cześć. Jak? No, powiem Ci, super, nie spodziewałam się, że tak fajny efekt będzie, naprawdę. Ja to godasz, bo przed kamerą. Nie, proste, nie, serio, naprawdę jest, no mega zadowolona, że jest z tego miejsca. Teraz będziesz mogła gotować, nie? No oczywiście, Ja, teraz masz jasne. miejsca od groma. Teraz dla Ludzi gości zapraszać, zapraszać, idą imprezy robić. No to kiedy mam przyjść? Nie wiem, no bo ogarniemy jakąś impreza. No to my już musimy kończyć. Nie, dobra, ale zostawiamy faktycznie Agatę. Uciekam do następnej metamorfozy, a po drodze Wam powiem, ile to wszystko kosztowało i z jakimi trudnościami się tutaj napotkaliśmy. Dzięki, Agata. Było Dzięki. super. Zobaczcie, jak to wygląda teraz, jak to wyglądało wcześniej. Ja tymczasem powiem, z jakimi kłopotami się tutaj spotkałem, ile i na co wydałem pieniędzy. No i niestety muszę wspomnieć o karze, którą możecie wybrać dla mnie w ankiecie, która znajduje się w zakładce społeczności u mnie na kanale. Program 3-dniowy zawrót głowy tym razem trwał 6 dni. Dlaczego? Po pierwsze, okazało się, że wszystkie ściany trzeba prostować płytami gipsowo-kartonowymi. Płytą tą obrobiliśmy również okna, które postanowiły nie współpracować i gładź nie wyschła przez noc. Może i nie byłoby źle, lecz już po zrobieniu instalacji musieliśmy jeszcze zmienić i dodać gniazdka elektryczne. Czyli znów gładź, która znów nie wyschła. Już witaliśmy się z gąską i okazało się, że omyłkowo przyjechała zmywarka 45 cm, a nie 60 cm szeroka. I cały misterny plan wziął w łeb. Nie było zmywarki odpowiedniej, ścian pomalowanych, to i stolarz nie miał co robić. Tak więc zamiast 3 dni wyszło 6 dni, lecz i tak uważam, że efekt jest tego warty. A co z pieniędzmi? Miałem do dyspozycji niemały budżet, bo aż 45 tysięcy złotych. Na robociznę wraz z materiałami budowlanymi wyszło 8700 zł. Panele z robocizną 2900 zł. Sufit napinany 1500 zł. Stół 1589 zł. Krzesła 1314, meble kuchenne 17,5 tysiąca. Sprzęt AGD 9396 zł. Oświetlenie 1016 zł. Zlew i bateria wraz z syfonem 331 zł. Regały 2847 zł i półka wisząca 99 zł. Razem wszystko kosztowało 47 292 zł. Dajcie znać w komentarzu, jak podoba Wam się metamorfoza. Pamiętajcie o subie i dzwoneczku. Dajcie łapkę w górę i miejcie litości. Nie każcie mi śpiewać. Wielkie dzięki dla sponsorów. Kurde, piąteczka jest.